To się napijemy smacznej kawusi. O cholera. Znowu będzie na mnie, że coś nie działa. Co tu robić? Myśl. Wiem! Trzeba się za niego pomodlić. Nie się za mnie modlić, powiedziałem. Ty, kto taki ja męczę? No nie mówię, że pratykanci znowu zepsuli ekspres. Co? Znowu? No nie, a tak mi się chciało napić kawusi. Ej, chłopaki, bez spiny, oddajcie to. Coffee Doctor! Coffee Doctor, słyszysz? Wysyłamy ci nasz ekspres. Mamy nadzieję, że zrobisz go na live'ie i będzie fajny materiał. Do zobaczenia. Jedyne co działa to... Ktoś mnie wołał? Geralt z Pruszkowa by nie pomógł? Oczywiście, że pomoże. Siema, Bartek z tej strony. Siema. Serwis 24. Jasne, że naprawimy, jasne, że pomożemy. Firma bez kawy, nie ma opcji. Jest pięknie zapakowany, no słuchajcie. Serwis wie. A gdzie jakieś prezenty? Serwis wie, ponieważ mikrofon wyżej, bo będę własną ekspresem zasłaniał. Serwis wie, jak pakować sprzęty, bo serwis dostaje te sprzęty, tak? Patrzcie, jak teraz wyraźnie widzę. W ogóle bardzo dziękuję wszystkim, którzy na live'ach wspierają kanał, bo to jeden z efektów, słuchajcie. Ale nie taśmą pakową, ty wiećfonie, ty. Na szczęście świeża sprawa. Firmy bez kawusi nie pracują. Jeszcze ładnie schodzi, tu będzie trudniej, ale idzie. Ja pamiętam, mój kot to zawsze tak robił, jak odklejałem taśmę, coś mu się w mózgu przestawiało. Co sądzicie o takim ujęciu z monitorem w tle, gdzie widać 66 Coffee Doktorów? Nie jest ono docelowe, słuchajcie, tylko nagrywam, jak jestem jak firma jest otwarta. Postawienie tego monitora tam, na krawędzi, nie ma opcji. Ja go zrzucę najprędzej, a już klienci, którzy nieraz mi tu kopnęli w kamerę, też. Powiedzcie, co myślicie o takim ujęciu? Czy to fajne, czy to nie fajne? Dajcie znać w komentarzach. Philips Latte Go, Serwis 24 ze Skarżyska. Widzieliście przed chwilą wstęp, jakim to zostałem przywołany do tablicy. Widzę, że było grzebane. Nieładnie. Nie no, wszystko było ustalone, słuchajcie, śmieję się. Philips Latte Go, nie mieli, 3 diody. Widzieliście właściwie opis usterki na filmiku od chłopaków. Zresztą rozbawił mnie ten filmik. Widziałem historia tej naprawy. Chłopaki wrzucili, że zepsuł im się ekspres i ktoś z ich fanpage'a napisał, i słusznie, zadzwoń do Coffee Doktora. No to teraz będzie wstyd, chłopaki? Nie będzie. Średnia krajowa, ale to posypało się podczas transportu. Jest czysto. Jest czysto. Woda wylana. Filtr jest. Pięknie. Pięknie. Test zaparzacza robimy. Ono tu. Nie chciało się skręcać przed wysyłką. Oj. O, co to się stało? Co to tak chodzi? No, tu bym wam, chłopaki, powiedział. Tak, no tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Nie ma tragedii, no słuchajcie, to są tylko ślady zaschniętej kawy. Nie jest to też tak, chyba jest ostro. Teraz to widzę, że jest ostro, słuchajcie, ale jeszcze ruszmy. No nie no, żyleta, teraz wreszcie będzie ostro. Widzieliście... widzieliście na filmiku nagranym przez chłopaków, że przy próbie zrobienia kawy jest... I 3 diody. 3 diody, tak jak kiedyś w Xboxach. Zjadę trochę niżej, bo muszę się dostać do górnej części tego oto pana. Połamaliście, chłopaki, zatrzaski? Czy nie? Nic się nie stało, ale dobrze było, jakby nie były połamane.
Całe. Dobre, dobre, naprawdę dobre. A, tu coś było grzebando, lutowando, kombinowando. Dobra, patrzymy, bo to wiecie, ja obstawiam, mam nawet silnik młynka. Dogadałem się z chłopakami, że im przy okazji przejrzę ten ekspres, wyczyszczę. No, zrobimy przegląd. Krętarka by się przydała. Śrubki są. Od młynka jest, tłoczek jest, guma od młynka jest, wszystko jest. Bo zaraz się okaże, oby nie, w tych ekspresach też pada sterowanie tym młynkiem na elektronice. A jak wiecie, nie ten kolor śrubek, mili państwo, tu powinien być. Tu powinny być czarne, a są srebrzanki. Ale to sprawa... O, tu nie ma śrubki, kurde. Mnie roboty. To tu będą te czarne, tak zakładam. Nie, też srebrne? Gdzieście pogubili śrubki? Nie ma to większego znaczenia. Ale widać, że próba była. Łapiemy jedną, drugą dzidę. Same srebrne. A gdzie są czarne? Przykręciliście młynek? Mam was. Mam was, faul wszystkich osób, które nie mają do czynienia z ekspresami. Już wam pokazuję, co chodzi. Słuchajcie, chodzi... A jeszcze zdejmę ten boczek, bo i tak odpada. Ale tu kawy. Ale tu było grzebane. Na bok. Bardzo częsty błąd, słuchajcie. Bardzo częsty błąd pod tytułem tu nie ma śrubki. Halo. Widzicie, ja jednak muszę mieć ten monitor przed sobą, bo teraz to się nie patrzę do was. Co prawda przynajmniej mówię do mikrofonu. O. Tu nie ma śrubki. Młynek ma być elastiko. Nie jest to wielki błąd, ale jakby ten młynek mielił, to by się cała obudowa trzęsła. Coś mi się tu odbija na policzku. Lampa pewnie. No tak, to więc wykręćmy ten młynek. Rozluźnijmy go, boście go usztywnili, chłopaki. Jest ostrość, dobra. Wyjmijmy dziada. Tu jakaś gumka. Co wyście tu czarowali? Co wyście tu kombinowali? Co to za gumka? Opowiedzcie w komentarzu. Wiećfony wy. Wysypka cała. To do odkurzenia. Przewody idą sobie tu. Który rocznik? 2021 grudzień. How dare you. No tak to bywa, słuchajcie. Nożyk by się przydał. Włóżmy silnik luzem. I plus do plusa, minus do minusa, to ważne. I odpalmy dzidę. Odpalmy go i sprawdźmy. Odpalamy maszynę. Odpalamy maszynę. Maszyna startuje. Jakoś tak wyjątkowo szybko. O, ciekawe. On musi najpierw nagrzeć grzałę. Czekamy, czekamy. Mruga, mruga, grzeje. Dobra. Zapina z powrotem zaparzacz. Na razie kręci się w kółko, czyli nagrzewanie grzałki trwa. Młody, kurde, 2 lata już padł? Słabo, no. Nagrzał grzałkę, standardowa procedura. Pewnie się przepłucze, albo i nie. No tak średnio bym powiedział. No, przegląd mu się przyda, mimo że ja i takim zaproponowałem, bo to 2-latek, to jak widać się przyda. Ja teraz złapię ten młynek, nie pokażę wam tego od góry, ale trzymam ten młynek kombinerkami, żeby on tu nie skakał za bardzo. No i sprawdźmy. Dobra wiadomość, chłopaki. W skarżysku będzie kawa. Dobra. Czyli winowajca to silnik tego młynka. Lecimy z wymianą, słuchajcie. Zacznijmy od podstawowej usterki. Usuńmy ją. Prąd wyłączony. Wyciągam młynek. W silnik właściwie. Jedziemy z tym. Ty idziesz na bok, gościu. A teraz zajmiemy się młynkiem. Krętarka. Tak naprawdę stąd trzeba wysypać. O. Sprawdzić, czy tu nic nie wpadło, bo to ważne, bo mógł się upalić ten silnik też przez to. Wiem, że wkładam stalowy sprzęt do... Właściwie odkręćmy to żarno.
Czyli musimy wykręcić śrubunkę, tą. Ktoś mnie pytał ostatnio w komentarzu, czemu ta śrubka służy. Ano temu, żeby młynek się sam nie rozkręcił, bo ona zablokuje ten ruch, który zaraz wykonam. Sprawdźmy, czy w żarnach jest ok. Wyciągamy. Ja to wysypię do kosza, żeby tu nie robić syfu. Wyczyśćmy te takie podstawowe brudy. Jest ok, słuchaj. Nie wygląda tutaj, żarno nie jest popękane, przynajmniej nie widzę. Tu też jest, słuchajcie, całe. Jest ok. Teraz wyciągamy wysypkę. Nie musimy jej wyciągać. Właściwie możemy złożyć młynek, bo my będziemy odkręcać tylko silnik. Więc tutaj, jak zawsze powtarzam, jest formatka. Te łopatki się różnią. Więc tą większą, dwie pozostałe są identyczne, czyli to idzie tak, po to macie te nacięcia tu, żeby właśnie widzieć, jak wkładacie ten młynek. Sprytne. Sprytne ułatwienie. Wciskamy regulację, bo inaczej nie przekręcicie. To oznaczenie, właśnie to też były pytania, więc wam pokażę. To oznaczenie ma dotykać początku regulacji, czyli jak go skręcacie, trzeba go dobrze docisnąć, a on nie idzie. Czemu ty nie idziesz? Nie wszedł dobrze, nie wszedł dobrze, tak? O, teraz wszedł. O, to jest fabryka. Czyli, fajnie, że widzicie, czyli ta strzałka wskazuje początek regulacji. Dobra, ostrzymy. To bym chciał poznać historię tej gumki. No ale nie wnikajmy. Rozkręcamy młynek, czyli 4 wkręty od spodu. Jak trafię. Kurna. Wypiłem za dużo kawy. Cały czas zapominam, słuchajcie, że otworzyłem sobie czerwoną tą moją Coffee Doctor kawę. 85% arabiki, 15% robusty i czerwona, jak się okazało, nawet mam na swojej stronie, że to jest 60% arabiki, 40% robusty, więc za błąd przepraszam, co prawda to jest nie do wyczucia, ale no, trzymajmy się faktów, tak? Wyciągamy i to ważne, żeby teraz nie położyć w żadnej kawie, słuchajcie, bo no to jest tryb, tak? Trybiki lepiej, żeby nie miały zbytniego tarcia. I to samo z tym. Tu trzeba przełożyć przede wszystkim koreczek, wiadereczko, czyli tu. O, ono tu musi być, nie zapomnijcie o tym. I nie przysysajcie śrubek do młynka, bo młynek to silnik, to magnes. Dobra, mamy 4 śrubki. I ten plasticzek przełożyć. Ten plasticzek trzeba stąd wytarabanić. Więc to zróbmy. Niektóre silniki możecie zamówić już z tym plasticzkiem. To jest, tu w niektórych starszych typach młynków był czujnik Hala, mierzący obroty młynka. Teraz tego nie montuje Philips, nie montuje tego już chyba Saeco też. Dobra, wyciągamy, słuchajcie, ja to tutaj podważam, aż wyjdzie. O, nie trzeba tego, tutaj nie ma co za bardzo zniszczyć, ale trzeba się starać, żeby tego plastiku nie pokaleczyć. Już wychodzi, o, wyjechał. Gumę zabieramy, mocującą. Młynek, rocznik 50 tydzień 2021. No, a na ekspresie widzicie. Data na pompie 2021. No ale to wiecie, to trochę leży gdzieś tam. Kurna, nie mogę zdjąć przez te wasze gumki. Co tu jest zrobione? Dobra, to jest rupieć. Ten plasticzek wkładamy tu teraz. Którą to było stroną? To. Dobra. Widzicie? Teraz ręce otrzepać z kawy, bo trzeba posmarować śrubę. Tutaj też nie zaszkodzi. To mamy posmarowane, jest całkiem nieźle, bo no to nie jest stary młynek. I teraz jak to było, panie? Jak to było, panie? Ano, było to tak. Pamiętajcie, jak kupicie młynek, gdzie na przykład, bo w tym młynku, z tego co ja patrzę, nie, musi być w ten sposób złożony młynek. Ale jak kupicie młynek, który będzie w ten sposób, bo to tak jest i potrafią się cenami różnić, no to odkręcacie te 4 wkręty, zakładacie i jest ok. To jest ciekawe, że cenami się różnią w zależności od złożenia. Od sposobu złożenia głowicy do podstawy z silnikiem. Ciekawe. Zakręcamy, słuchajcie. Źle mi tu stoisz, Coffee Doktorze, nie widzę ile się już czasu nagrywa. O!
No, monitor przyszedł, słuchajcie, wczoraj. Ja nagrywam to w czwartek. Monitor przyszedł w środę. Nie miałem nawet czasu tutaj tego rozplanować, a no nie chcę, tak jak mówiłem, postawić go tutaj, bo nawet jak stoi kamera, to wchodzą mi tu ludzie, mimo że jest kartka, proszę nie przekraczać tej cienkiej czerwonej linii. Wchodzą mi tu ludzie i już mi parę razy prawie przewrócili kamerę. No więc jak postawię ten monitor, to będę drżał o to. Dobra, wkładamy młynek. I lecimy dalej, bo tu nie ma co go na razie odpalać. Tak, to nie jest plus. Plus jest, słuchajcie, na dole w tych młynkach. Ale zawsze można sprawdzić, tu jest napisane. Narysowany plusik. Czyli kolorowy do plusa. Czarny do minusa. Ziarenko kawy. Wkładam młynek na gumach. To już było wielokrotnie. Zresztą tu nie bardzo jest co pomylić. Nie przykręcam śrubki. Młynek ma być elastycznie. Ktoś się nawet ze mną kiedyś o to kłócił, że jak jest dziurka, to musi być śrubka. Kiedyś były te młynki na sztywno mocowane, ale to był zupełnie inny system mocowania. Nie wkręciłem śrubki zabezpieczającej przed rozkręceniem, więc zrobię to już w ekspresie. Dobra, słuchajcie, jest ok. Niech tu partner kanału dumnie stoi. Co? No co, no jak nie leci woda, zaparzacz to już zostawię sobie na koniec, no ale wodą się oblałem tradycyjnie, słuchajcie. Jak nie leci woda, do wylewki, no to problemem jest kto? Ano zawór wody.
Nie widać. No dobra, to wyciągnijmy tą grzałkę. Nawet nie będę jej... Postaram się jej nie... To wyjmijmy jej wężyk. Postaram się jej nie wyciągać z tej plastikowej formatki, ale wam pokażę, nie będę teraz z tym walczył. Wykręcamy tu wkręt, to widać. I gdzieś tu jest drugi, z tego co pamiętam. Dobra, uszczelki na bok, kombinerki na bok, bo ja tu zginę. Tu chyba jest, tak? Dobrze pamiętam? Tak jest. Mamy go. Pensetka. I wyciągamy. I wyciągamy gnoja. No wpadł tam do środka, zaraz go wyciągnę. I grzałeczka już nam wyjeżdża, widzicie? O, tu jeszcze kawka. Kawka i śrubka. No i teraz jak wydostać zawleczkę? Trzeba ją tu znaleźć. Najlepiej jakbyśmy tutaj odpięli sobie jeszcze, o. Ej, ona tu nie wpadła. Bo by wypadła. Gdzie jest ta zawleczka? Pewnie, widzicie, niepotrzebnie grzałkę wyciągałem. Tu się schowała. Ale szukajcie takich rzeczy, bo to wam gdzieś wpadnie, o. Prosty przykład, słuchajcie, odłączyłem z prądu. Upada wam zawleczka, patrzcie, chcę wam to pokazać, bo ja już miałem takie przypadki. Upada wam zawleczka, już wam wyostrzam. Upada wam zawleczka konkretnie, na przykład, o tak, tak. Widzicie? Włączacie ekspres i wyłączacie światło. Więc nie głupcie metalowych przedmiotów w ekspresie, zresztą nie głupcie żadnych. Ja znajduję czasami jakieś serwisowe narzędzia w ekspresach, rzadko, bo wiecie, no tutaj akurat w tym modelu w Philipsie poza młynkiem nie ma na wierzchu mechanicznych elementów, ale w DeLonghi wam może na przykład wpaść do środka silnika śrubka, on się zmieli z tą śrubką. Grzałkę wyciąga się tak, jak już macie to wykręcone, oczywiście dla wygody trzeba sobie wszystko poodpinać, to ona tu jest, nie mam jak wam tego pokazać, może o, to trzeba podgiąć, ten plastik do góry i z drugiej strony jest identyczny i ona wam wyjedzie, ona się trzyma tylko na tych dwóch zaczepach. Ale nie o grzałce tutaj mowa. Kręcimy. Można sobie ułatwić sprawę, wkładając sobie już śrubki na etapie, tutaj to akurat łatwy dostęp, na etapie układania grzałki. No i dobra, i słuchajcie, elektrozawór na razie nie będę go ruszał, to już widzieliście przegląd ekspresu z Philips, więc pojawią wam się tu albo na końcu filmy o Latego, możecie sobie obejrzeć. No i tyle, to mamy złączka. Wymienię wam tą złączkę, chłopaki, bo one pękają. Wymienię wam, to nie pieniądze wielkie, a będziemy mieli pewność, że to podziała. Czyli ta złączka, chodź tu dziewczyno, tu jest taka specyficzna uszczelka, ja chyba mam te uszczelki, mam te uszczelki. Tu jest taka, ach ty wyłaś, chcę wam to pokazać. Ją się ciężko stąd wyciąga, no tu się nie muszę szczypać, bo i tak wymieniam na nową tą złączkę, więc mogę ją tu poharatać, dlatego robię to tak niedelikatnie, no ale normalnie to się robi delikatnie. Tu jest taka uszczelka, o. No widać, grubsza. Jakby w porównaniu do O-ringu widać. Ją warto wymienić, nie trzeba. Gdzieś ty poleciała, tu leży. Warto wymienić, nie trzeba. Mam. I co? Stara złączka, one pękają na takim tutaj złączeniu, widać to złączenie chyba, patrzcie. O, widzicie? Tą kreskę taką przez całą na środku i one właśnie w tym miejscu pękają, robią taki fajny prysznic na tą elektrykę tutaj. Plus, nie zgubcie, tu jest taki plastyczek, taki dystans na tej grzałce, więc mam tu akurat dwie, to też wam w opisie filmu wrzucę, jakie to są uszczelki, końcówki. Męczony jestem, czwartek w końcu. Nówka sztuka, guma, szmar. Jest ostro? Jest ostro. Teraz będę miał, wiecie, bo na małym monitorze to nie widziałem, a tutaj widzę i będę teraz miał takie... Cały czas będę się zastanawiał, czy jest ostro.
To mamy. To mamy. Siedzi. Cybant jest wyjątkowo dobrze zaciśnięty. Tu jest trytka, bo zacisk jest na plastiku. Różnie jest to stosowane. Widuję też cybanty na plastikowych końcówkach, ale pewnie chodzi o to, żeby nie zgnieść go. Wężyki do czyszczenia, przepływomierz do czyszczenia, zaparzacz do mycia, młynek do regulacji. Palimy go! I co serwis 24? Będzie kawusia niedługo? Sprawdźmy. I palimy gościa. Co tam się dzieje? Kręcą się diody. Zadziała? Czy nie zadziała? Ja w niego wierzę. Jeszcze kawka. Od razu, zanim on się nagrzeje, żeby nie tracić czasu, bo w serwisie czas to pieniądz. Oczywiście powinienem teraz obserwować z tamtej strony, czy nic się nie leje, więc pozwólcie, że wsadzę głowę w kadr. Ale ja już słyszę, że działa. Spojrzę sobie tu z tyłu. No śmiga. Od razu lepiej, nie? Przy pierwszym włączeniu nawet się nie przepłukał. Tam jest sucho. No to co? Szklanunia. Palimy go. Bo miałem klientkę. Trzeba go odpalić, sprawdzić, bo przecież serwis 24 czeka. Espresso Power. Będzie kawa, chłopaki. A zobaczmy, czy dobra. Znaczy, miejmy nadzieję. Także Coffee Doktor Geralt z Pruszkowa, jak mnie ochrzcili na urodzinowym live'ie, pomoże Wiećfonowi. My Wiećfono, Geralty musimy sobie pomagać. Parzy i to nawet ładnie. Pokażę wam z bliska. Działa, słuchajcie. Działa. Więc kończymy. Co pozostało? Tak jak mówiłem. Zregenerować zaparzacz. Wymienione części na ten moment. Zregenerować zaparzacz. Końcówka wymieniona. Odkamienić go oczywiście, no ale to już właściwie jest oczywista oczywistość. Odkamienić go. Wyczyścić przepływomierz, wyczyścić wężyki, choć wyglądają na idealnie czyste, ale zawsze można je przepłukać. Wyregulować młynek, ale jest nieźle. No i tyle z mojej strony, słuchajcie. Partner kanału nord.pl, portal Naprawiaj, nie wyrzucaj. Linki na dole i w opisie oczywiście. Spis części użytych na tym materiale również w opisie. Jeśli się podobało, dajcie lajka, dajcie subskrypcję. I co? I widzimy się w poniedziałek na live'ie, w środę na Bez Dubli, w sobotę na kolejnym filmie. Także mówił do was Bartek, kanał Coffee Doktor, smacznej kawusi. Co złego to nie ja. Trzymajcie się. Cześć!